Zapraszam na długo wyczekiwaną drugą część testu inwentera Anengi 6200W. W końcu zaglądniemy do środka. W tym miejscu skończyliśmy poprzednią część, więc pora odpowiedzieć sobie na pytanie, co latało w falowniku. Jest zgoda Chińczyka na otwarcie inwertera, więc go sobie otworzymy. Zobaczymy, czy coś tam w środku lata. Spróbujemy naklejkę przekleić. A, nawet odchodzi bez problemu. Czy od góry coś jest? Jest, dwie śrubki. Aha, ale nie muszę ich odkręcać. Tak wygląda inwerter w środku. To wszystko wygląda w porządku. Nie widzę tu nic, co by się mogło uszkodzić. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda w porządku, więc może to moje jakieś przeczulenie. Ok, zrobimy zdjęcia. W tle widzicie prezentację zdjęć z wnętrza falownika. Konstrukcja standardowa jak wszystkie falowniki off-gridowe z Chin. Natomiast w oczy rzuciła mi się płytka u góry po lewej stronie falownika opisana BAT SPS. Jest ona pokryta czymś w rodzaju kleju i prawdopodobnie tutaj jakiś element się wygrzewał zaraz po uruchomieniu i stąd ten zapach. A za chwilę rozwiązanie zagadki, co tak naprawdę latało w falowniku. A co tak lata? Co to w ogóle jest? Co to jest? To jest jakiś papier. No i zagadka się rozwiązała. Jest to śrubka. Takie śrubki są wykorzystywane do przykręcenia płyty głównej do obudowy falownika. Sprawdziłem, ale w moim przypadku wszystkie śrubki mocujące płytę główną do obudowy były wkręcone, więc gdzieś na etapie produkcji taka jedna śrubka wpadła, no i sobie latała. Dość ciężko było to wyczaić, tak naprawdę przez przypadek, że gdzieś tam jak tym falownikiem ruszałem, to usłyszałem, że coś w środku lata. Tak to nawet nie przypuszczałbym, że tam coś może być, bo ona się gdzieś zatrzymywała pod tą płytą główną. A taka śrubka, jak wiadomo, może doprowadzić do zwarcia i w najgorszym wypadku do zniszczenia falownika. Tak więc uważajcie, poczęście trochę swoimi falownikami, sprawdźcie, czy coś w nich nie lata. Taka przestroga na przyszłość. Magazyn jest już zainstalowany, współpracuje z instalacją 4,2 kWp po 2,1 kWp na wschód i na zachód. Dodatkowo podpięty jest 5 kW magazyn energii LAN Power. Pora na pierwsze wnioski po miesiącu użytkowania i na odpowiedzi na Wasze pytania. Powiem, jak mam zbudowaną instalację, bo to wszystkich ciekawiło. Oczywiście, gdzie kupiłem falownik, skąd taka cena na ten falownik, czy ma stałą fazę, no i ogólnie, czy jestem z niego zadowolony, czy nie. Także zapraszam na film.
To może zacznijmy od tego, jak wygląda moja instalacja PV. Na dachu mam dwa stringi paneli wschód-zachód, w sumie 4,2 kW, czyli po 2,1 kW wschód, 2,1 kW zachód. Obydwa stringi schodzą na dół aż do tej skrzyneczki z zabezpieczeniami. Jak widać, są dwa wyłączniki i przepięciówka. Zrobiłem tak dlatego, że nie łączyłem tych stringów na dachu. Zrobiłem tak dlatego, że zawsze mam kontrolę, zawsze mogę tutaj przełączyć czy równolegle, czy szeregowo chcę połączyć te dwa stringi. Także uważam, że tak jest lepiej. A poza tym, jeżeli by coś się działo z jednym stringiem, zawsze tutaj z tej strony mogę go odłączyć, nie ma z tym żadnego problemu. Jak widać, stringi połączone są równolegle przez diody. Te diody, nie wiem, czy w wypadku stringów o takich samych parametrach one są potrzebne, natomiast wolałem je zastosować, dlatego że gdyby coś się na jednym stringu stało, to ten drugi string wtedy napędza ten problem na tym pierwszym, czyli jeżeli jakieś zwarcie by było, coś by się zaczęło grzać, iskrzyć, no to niestety ten drugi string napędzałby ten pierwszy string. To iskrzenie działałoby po prostu trochę jak spawarka, tak, napędzane tym pierwszym stringiem. Natomiast diody powodują to, że te prądy się nie cofają. No i później mamy uziemienie. Jak widać, zgubiłem nakrętkę i już mamy wyjście ze skrzynki dwoma kablami, które idą prosto do inwertera. Jak widać, opisane wyłączniki wschód-zachód. W każdej chwili można wyłączyć jeden string. Oczywiście, jeżeli teraz wyłączę wschodni, zobaczmy sobie, jaka jest produkcja na inwerterze. Jak widać, produkcja na inwerterze jest 1.05, wyłączę wschodni string, teraz jest 7 rano, więc tak naprawdę tylko ten string pracuje. Zobaczmy, co się stanie. Jak widać, od razu spada. Włączam z powrotem. Mamy 1.03, wyłączam zachodni. Spada nam do 900 W. Ok, załączam. Później co mam w szafce? U góry jest zasilanie z sieci. Ono jest praktycznie cały czas wyłączone, dlatego że falownik pracuje w trybie wyspowym, więc tak naprawdę tylko na samym początku przy jakichś testach było włączone, natomiast w tej chwili jest wyłączone. Poniżej mamy sekcję odpowiedzialną za garaż, czyli taką główną sekcję wyjścia z falownika. Mamy, tutaj mamy przepięciówkę z sieci, różnicówkę, bezpiecznik, licznik, no i kontrolkę, czy jest napięcie, czy nie. Na dole mamy już wyjście z falownika, czyli druga różnicówka, bezpiecznik, licznik, kontrolka, no i zrobiłem sobie gniazdko takie, żeby mieć w garażu gniazdko na wyjście z falownika. Nie mam tutaj innego gniazdka na tą chwilę, które wychodziłoby z falownika. A poniżej mamy sekcję taką trochę automatyki. Jest to sekcja, która jest związana z tym, że czyli mamy tak, automat, który kontroluje, czy jest pobór z tej górnej sekcji na garaż. Jeżeli jest pobór, to z boku mamy wyłącznik i ten automat kontroluje ten wyłącznik. Jeżeli jest pobór w garażu, to wyłącznik wyłącza nam odbiór do zasilania piwnicy. W piwnicy mam zasilanie boilera 1,5 kW grzałkę. Później mamy czujnik natężenia światła. On na razie jest nieaktywny. Będę go podłączał, ale na razie nie działa. Później mamy przełącznik 1.02, czyli taki przełącznik do agregatu. Natomiast pozycja 1 to znaczy, że boiler zawsze jest załączony. Tak jak tutaj piszę na dole, pozycja 0 i pozycja 2 w tej chwili to jest automat. No i później mamy bezpiecznik i kontrolkę, czy to działa, czy jest, że tak powiem, napięcie na grzałce. Kable są zastosowane dosyć grube tutaj wszystkie, bo są to kable 4 mm kwadrat, przynajmniej te na wejściu z zasilania i te na wyjściu do garażu. Po prostu taki kabel udało mi się taniej kupić. Kupiłem go dużo taniej, 70 metrów kabla czwórki niż kabla
2,5 mm. No i teraz sam falownik. Tak jak powiedziałem, falownik ustawiony jest, może tak będzie lepiej światło, falownik ustawiony jest w trybie pracy takiej wyspowej. W tej chwili przetwornica jest wyłączona, dlatego że magazyn w nocy się rozładował, falownik się wyłączył i przy starcie falownika rano pierwsze co robi falownik, to ładuje magazyn, więc możemy sobie zobaczyć na magazyn. Włączmy go sobie. Jak widać w tej chwili mamy ładowanie 17,30 A. Zobaczmy sobie jaka jest pojemność w tej chwili akumulatora. Czyli mamy dopiero 13% akumulatora naładowane. Jak widać jest to 52 cykl ładowania. Mam 2 cykle dziennie, dlatego że magazyn 5 kW, który tu jest za mały. Będę ten magazyn rozbudował albo o kolejne 5 kW, albo już o 15 kW. Tak jak mówiłem, falownik ustawiony jest w trybie pracy wyspowej. W tej chwili ładuje akumulator. Dzieje się tak dlatego, że w nocy grzałka z boilera rozładowuje do zera ten 5 kW magazyn od Lampower. Rano, gdy przyjdzie słońce, pierwsze nie załącza się oczywiście przetwornica, tylko najpierw ładowany jest magazyn. Dopiero jak magazyn jest naładowany, załączana jest przetwornica, no i załączany jest odbiór na garaż i na grzanie wody. Sprawdźmy sobie, ile tej energii jest w magazynie. Enter. Mamy 52 V, 18,44 A idzie do magazynu, a magazyn naładowany jest w 14%, mamy 14 Ah, więc no nie jest za wiele. 52 cykl ładowania akumulatora magazynu. Magazyn praktycznie ładuje się 2 razy dziennie, dlatego że oprócz boilera, tak jak mówiłem, zasilane są samochody, 1 albo 2, więc tego poboru prądu jest, a słońce nie zawsze też daje radę. Poza tym moja fotowoltaika, te 2 stringi, one mają po 2,1 kW, więc maksymalnie to jest jakieś 3 kW. Więc maksymalnie, tak jak powiedziałem, to jest jakieś 3 kW. Te 3 kW, czy nawet 3,2 kW, z tego co pamiętam, najwięcej w ciągu dnia mi tutaj daje, ale to tylko przez chwilę, natomiast to i tak jest za mało, żeby i samochód, i grzałka w boilerze mogły działać. Natomiast o ile samochód ładuje się nawet kilkanaście godzin w ciągu doby, o tyle grzałka po prostu się załącza, wyłącza. Samo obciążenie samochodu przy takim słonecznym dniu, jak teraz mamy w maju, powoduje to, że jest nadprodukcja praktycznie przez cały dzień, bo ja tam mam ustawione bodajże 1,5 czy 1,2 kW na mocy ładowania samochodu, więc no to dosyć długo schodzi. Natomiast grzałka załącza się tylko na paręnaście minut, później się wyłącza, no i wtedy to co brakowało, to co zostało pociągnięte z akumulatora z powrotem, ta nadwyżka, która nie jest potrzebna do ładowania samochodów, zasila, czyli ładuje magazyn energii. No po to, żeby za chwilę znowu jak się grzałka załączy, żeby można było z czego pobrać. No i w ciągu dnia sobie to tak fajnie działa, nie trzeba z tym nic zrobić, natomiast no w nocy tego prądu, tej pojemności baterii brakuje i niestety całość się wyłącza. Natomiast jeżeli nie ma samochodu, no to tak naprawdę ta cała energia, która nie jest zużywana na grzanie wody, czyli w tych przerwach między załączeniami grzałki na boilerze, no jest wtedy marnowana, bo magazyn dosyć szybko się napełnia i w ciągu dnia, jeżeli nie ma samochodu, no to praktycznie grzałka jest grzana z tego, co produkuje na bieżąco fotowoltaika. Dajcie mi chwilkę, rozkręcimy sobie falownik, pomierzymy, zobaczymy jak to wygląda, czy ma stałą fazę. Także ja się biorę za rozkręcanie. Ok. Może pokażę jak mam to podłączone, bo ktoś pytał, czekajcie, tylko ściągnę telefon ze statywu. Więc z sieci do falownika, oczywiście do zasilania, czekajcie, wezmę kabel od RSA. Do zasilania wchodzi uziemienie,
LK, czyli faza, i N, czyli neutral. Natomiast wychodzi tylko LK i neutral. I teraz co zrobić, żeby było uziemienie? Ja oczywiście uziemiłem sam falownik, ten sam przewód, który jest tutaj na uziemieniu, i razem z nim podpiąłem wyjście uziemienia na gniazdka, które wychodzą z falownika, czyli to uziemienie tutaj jest podpięte do kabla, który wychodzi tutaj LK i NK z AC-out. Pewnie ktoś będzie miał do tego zastrzeżenia, bo to się robi inaczej. Natomiast ja to zrobiłem w ten sposób, działa. Czy będę to zmieniał? Być może tak. Jeżeli w komentarzach ktoś powie, jak to lepiej zrobić, oczywiście przyjmuję każdą krytykę. Jeżeli będę uważał, że to jest lepsze rozwiązanie, to tak to zrobię. Ok, stanowisko pomiarowe tak prowizorycznie mamy zrobione. Zmierz mi więc sobie, jak wygląda sprawa stałej fazy, jak to wygląda między L-ką i N-ką na wyjściu. Ok, powiesiłem sobie tak miernik, żeby go było widać. Nie wiem, czy będzie widać, może włączymy sobie podświetlenie. Widać. Spróbuję tak pomierzyć, żeby nie zasłaniać. Oczywiście musimy falownik uruchomić ponownie, dlatego że przetwornica nie działa. Dobra, odpalmy. Nie wiem, czy widać. Wezmę. Przetwornica się załączyła. Licznik się zaświecił, wyjście się zaświeciło. Również, no i oczywiście od razu, jak widać, mamy pobór na grzałkę 6,35 A. I ja, żeby nam falownik nie szumiał, wyłączę na chwilę to wyjście i pomierzymy sobie tylko, czy mamy stałą fazę, czy nie. Dobra. Załączam. Bo mamy teraz herce. Ok. I tak. Uziemienie jest zapięte. Spróbuję tak. NK na wyjściu 171 V i LK, czyli neutral na wyjściu 110 V. Czyli jak widać, nie mamy stałej fazy. Między neutralem a uziemieniem mamy 110 V. Teraz pytanie, co należy zrobić, żeby mieć stałą fazę? Otóż należy uziemić falownik. Ja tak na szybko za chwilkę załączę zasilanie falownika. Ok, mamy 245 V, jak widać z sieci, bo wszedł w bypass. U mnie takie niestety jest zasilanie sieci. Teraz mamy 110, czyli mamy plus i minus na LC i na neutralu. Ja tylko zapnę, zanim mamy już 230 i jeszcze nie załączyła się przetwornica, więc mamy tylko uziemiony falownik. Teraz załączyła się przetwornica, znaczy załączył się bypass, przepraszam, i mamy 243, 240, prawie 4 V, czyli tyle, ile jest z sieci. Ok, załączyłem przetwornicę. W tej chwili ładuje się magazyn, albo się nie ładuje, zaraz zobaczymy. Tak, w tej chwili mamy pobór z magazynu 7,6 A, czyli tutaj nie wydala nam instalacja jeszcze. Tak, mamy 1,19 kW produkcji, grzałka bierze jakieś 1,5, może 1,4. Jak widać 6,33 A w tej chwili jest pobierane. W ciągu miesiąca, właściwie 27 był założony, od 28 tak naprawdę pracuje, czyli jeszcze 2 dni nam zostało. Mamy 423 kWh. Całkiem dużo, bo na domu teraz, czyli w instalacji on-gridowej, mam zużycie 200 parę kilowatów, więc zrobię takie podsumowanie, porównanie, jak było w zeszłym roku w maju, bo cały maj już będę miał instalację podpiętą do grzania wody i do ładowania samochodów. Jak to wygląda, czy taki off-grid mi się opłaca, jak szybko mi się taki off-grid zwróci. Także zapraszam na takie podsumowanie pierwsze z działania instalacji off-gridowej, które będzie pewnie w połowie przyszłego miesiąca, bo przez tydzień będę na urlopie. Właśnie żona przyjechała z pracy, podpięła samochód do ładowania.
i chcę Wam pokazać, jak to wygląda. W tej chwili samochód bierze 7,80, jak widać rozpędza się ładowanie w samochodzie 7,60, powiedzmy 7,70 mniej więcej samochód w tej chwili bierze. Przełączyłem instalację tutaj na automat. Jak widać na końcu kontrolka od zasilania się nie świeci. Włączymy teraz na 0, czyli zarówno auto, jak i grzanie wody wystartowało. Tutaj mamy 14 A. Jak widać przy takim poborze falownik rozpędził wentylatory. Już jest dosyć głośno, natomiast gdybyśmy zapięli jeszcze jedno auto, tutaj mielibyśmy ponad 20 A, no i wtedy te wentylatory już chodzą na pełnej mocy. Jest naprawdę bardzo głośno. Ja w tej chwili przełączam się w automat, dlatego że magazyn nie jest naładowany. Za chwilę by się rozładował, byłby problem, żeby to wszystko zasilić. Jak magazyn się naładuje, przełączę się w zasilanie zarówno samochodu, jak i grzałki. Nie powinno być z tym problemu. Natomiast no, muszę poczekać, aż się magazyn naładuje. A poza tym, nawet gdy się grzałka nie grzeje w piwnicy, no to ciepła woda jest wtedy zasilana z gazowego piecyka. Natomiast też przy takim wykorzystaniu, gdzie ja ładuję cały dzień magazyn, cały dzień ładuje się samochód i ewentualnie działa grzałka, ta energia praktycznie w 100% ze słońca jest wykorzystywana, nic się nie marnuje. Więc tak to wygląda. No i najważniejsze, czy jestem z falownika zadowolony, jak to wszystko współpracuje. Powiem tak, że na tą chwilę jestem z niego zadowolony. Chyba nigdy nie miałem potrzeby wykorzystania tych 6,2 kW. Natomiast do ponad 5 zdarzało mi się, że był obciążony. Wtedy ładowały się dwa samochody i działała grzałka. I to było ponad 5 kW przez jakieś 3,5 godziny. I wtedy jeden samochód po prostu się naładował, odłączył. Natomiast poza tym, że jest wtedy bardzo głośny, no to dał sobie radę, nie było z tym żadnego problemu. Zawsze mnie zastanawia, jak sobie z tym wszystkim poradzą te kable, które są w środku, dlatego że o ile ja tutaj to mam puszczone z góry na kablach 4, później kabel 6 idzie mi do inwertera, mówię tu o kablu solarnym, o tyle w samym inwerterze z powrotem to są kable 4. Natomiast one są bardzo dobrze zaciśnięte. Tutaj trzeba powiedzieć, że niektóre inwertery, jak oglądam, jak ktoś kupuje, to te kable w środku są albo niepozaciskane, a DEC mówi, żeby sprawdzić sobie, bo często te kable są luźne po prostu w środku. Natomiast tutaj nie było takiego problemu, one były dosyć dobrze zaciśnięte. Falownik sobie działa, produkuje. Właściwie od momentu instalacji nic z nim nie robię. Jest ustawiony do pracy wyspowej, więc magazynem energii współpracuje bardzo dobrze. Też tu nie ma żadnego problemu, poza tym, że magazyn powinien być większy. Jak widać na kablu mam wyłącznik i bezpiecznik, to jest taka prowizorka, czekam na lepszy wyłącznik, więc tutaj to będzie przerabiane. Za takie pieniądze wiecie, że ja go kupiłem grubo poniżej 1000 zł, każdemu polecam. No w tej chwili nie ma już takiej okazji, natomiast jeżeli komuś się uda kupić albo wyszukać ofertę poniżej 1000 zł, no to jak najbardziej polecam. I kolejna część, tutaj postaram się odpowiedzieć na nurtujące wszystkich pytanie, w jaki sposób udało mi się ten falownik kupić w cenie 984 zł, a tak naprawdę przy 50 bodajże 2 zł jeszcze cashbacku ta cena jest dużo niższa, bo poniżej 950 zł. Także zapraszam, zobaczcie jak się to robi. Oczywiście falownik kupiony na AliExpress. Jak widzicie, sklep, w którym to kupiłem, nazywa się Anengy Power Store. W tym sklepie jest kilka, czasami nawet kilkanaście ofert na ten sam falownik w różnych cenach. Następnie przechodzimy na zakładkę produkty. W produktach wybieramy falownik solarny MPPT. I jak widać, mamy tutaj ich ofertę. Otwieramy każdą zakładkę, każdą aukcję na ten sam falownik. Czyli tutaj te falowniki są oczywiście w różnych cenach, ale za chwilę powiem o co chodzi. Otwieramy w nowej karcie, otwieramy w nowej karcie, otwieramy w nowej karcie. Jak widać, tutaj jest prawie 1800 zł. Otwieramy w nowej karcie. Otwieramy w nowej karcie. Te na czerwono to są niby ceny promocyjne, ale na to nie zwracajcie uwagi.
I chyba mamy otwarte wszystkie zakładki z tym falownikiem. I teraz co należy zrobić? Należy wejść w dostawę i sprawdzić, czy jest dostawa z Chin. Jeżeli nie ma, wchodzimy na następny. Sprawdzamy, czy jest dostawa z Chin. Nie ma, wchodzimy na następną zakładkę. Sprawdzamy tego za 1500, czy ma dostawy z Chin. Tak, jest dostawa Chin. Jak widzicie, dostawa z Chin i dostawa z Europy niewiele różni się w terminie. Tak naprawdę te terminy nie ma co na nie patrzeć, dlatego że terminy mogą być nawet 1,5–2-miesięczne dostawy tych falowników. Więc ja po prostu zaznaczam, że ten falownik chce z Chin do Polski, powiedzmy z DHL-em. Dajemy kup teraz. Oczywiście tutaj będę musiał wyciąć moje dane. Jak widać, ta cena spadła już tutaj do 1184 zł. Ja tutaj mam uruchomiony dodatek Ale Rabat, więc dajemy przetestuj kody i czekamy, aż przetestują się wszystkie kody, te, które są w tej chwili dostępne. Tych kodów natomiast jest mało. Ja kupowałem w okresie, gdzie tych kodów było 30, to były jakieś takie mega promocje na AliExpress i należy szukać takich okazji typu Black Friday, jakaś rocznica AliExpress i wtedy te ceny są dużo lepsze, tych kodów rabatowych jest dużo więcej, można wtedy dostać dużo lepszą cenę. Jak widać, od tej ceny jeszcze mamy 53,28 zł cashbacku, więc tyle później dostaniemy zwrotu z Ale Rabat. I tak wygląda cała tajemnica zakupu taniofalownika z Chin. Po prostu trzeba trafić dobry czas, znaleźć dobrą ofertę, sprawdzić, czy jest wysyłka z Chin. Wtedy te falowniki są dużo tańsze. Nie ma się co przejmować, że czas oczekiwania jest bardzo długi. Wy dostaniecie od razu po zakupie tego falownika link do przesyłki, która jest taką, powiedzmy, przesyłką fejkową. Trzeba po prostu czekać na swoją przesyłkę, sprawdzać wiadomości, które się pojawiają od firmy Anenji Power Store w waszych wiadomościach na AliExpress, dlatego że oni tam wam prawdopodobnie napiszą, żebyście czekali na przesyłkę, żeby się nie denerwować. No niestety ten czas oczekiwania jest duży, podaż tych falowników jest mała, popyt jest duży, więc no trzeba czekać. Tyle na dzisiaj, natomiast jeszcze na sam koniec poinformuję, że założyłem na Facebooku grupę Anenji Polska. Grupa służy do wymiany informacji właśnie o tych falownikach, także zachęcam do zapisania się do grupy, do subskrybowania. Będziecie na bieżąco mieli informacje o pojawiających się tam jakichś postach, nowościach, informacjach. A na dzisiaj to tyle. Zapraszam na kolejny test. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do zadawania ich oczywiście tutaj w komentarzach, no i oczywiście na Facebooku, na naszej grupie nowej. I na dzisiaj to tyle. Liczę na subskrypcję, łapkę w górę. Zapraszam oczywiście do komentowania i na kolejne filmy.